Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Idziemy na metro, sami zostawiony. Jest znowu późno, nie możemy się przestawić z całej tej Tajlandii na te 2 godziny do przodu. To jest masakra, musimy jakoś ogarnąć temat, bo chodzimy późno spać, mamy problem z zaśnięciem, mimo że mamy komfortowe warunki, fajną temperaturę. No ale co poradzić, idziemy do przodu, jedziemy dzisiaj do kolejnej wioski typu Hanok i do takiej fajnej świątyni, która jest obok. Musimy przejechać 2 liniami metra, zatem życzę miłego oglądania. To jest nasza dzielnica Shilim, w której jesteśmy już z 10 dni, myślę. Przedłużyliśmy, z początku mieliśmy hotel na tydzień, następnie przedłużyliśmy o kolejny tydzień i dzisiaj przedłużyliśmy jeszcze o 3 dni, ponieważ na dłużej się nie dało, czyli tam w sobotę chyba jest pełne obłożenie, ale tak czy siak nie wiemy kiedy będziemy musieli jechać do miejscowości Busan, z której odbieramy naszego busa. To jest najlepsza miejscowość. Busan do odbioru busa. Łatwo zapamiętać. Zatem najprawdopodobniej kontener przyjedzie 5 albo 6, wedle statystyk jakie patrzyłem na paru stronach, a bus będzie do odbioru 3 dni po, więc 9. Zatem busa zostawiliśmy 11 czerwca w Bangkoku, w miejscowości Laem Chabang, takiej głównej miejscowości portowej w Tajlandii, i 9 odbierzemy lipca, zatem no 29 dni, no, można powiedzieć, że miesiąc, jeszcze te przygotowania, miesiąc. Tak naprawdę można byłoby to przyspieszyć, ale jak przyspieszyć? Można byłoby to przyspieszyć w taki sposób, żeby znaleźć kontener, który płynie bezpośrednio. Natomiast nasz kontener niestety płynął z przesiadką w Malezji, tuż przy Singapurze, tak jak wspominałem o tym już w którymś odcinku, i przez to płynie nie 10 dni, tylko 20 dni łącznie z tymi przesiadkami, postojami itd. Zatem trafiliśmy na gorszy kontener i z całej tej operacji 30-dniowej można byłoby zrobić 20-dniową, jeśli by kontener płynął bezpośrednio, ale z kontenerami, z tym całym frachtem morskim jest to takie przewidywalne dopiero po zarezerwowaniu statku, jakby destynacji początkowej, końcowej. Wtedy się dopiero dowiadujesz, jaka jest trasa. Tak mi ktoś pisał i tak pisał właśnie też nasz pośrednik, który pomagał nam w banku. Jeszcze co powiem, tutaj jesteśmy właśnie w trakcie konwersacji tutaj z koreańskim agentem. No, będziemy musieli niedługo mu pieniądze zapłacić, ogarnąć ubezpieczenie, które jest najdroższe z całego wyjazdu na auto. Zatem będę też o tym Was oczywiście informował. A teraz idziemy kupić bilet. No to wybieramy stację Gupabal, pomarańczowa linia, czyli z przesiadką, mam nadzieję, że jedną. Szukamy stacji. Gupabal dalej, a jeszcze. I tu może być. Jest, prawy na górze. O, 2 bilety. Hajsidło. Droższe, no bo daleko jedziemy. Ale niewiele droższe, bo tak jest 3600, czyli 300, piątak powinien być. Pieniądze włożone i czyli bilety troszeczkę droższe, ale jedziemy kawałeczek dalej. Musimy zobaczyć, gdzie się w ogóle przesiąść, bo nie wiemy. Darek skrzynił sytuację źle sprawdził przystanku metra. Wysiedliśmy o 1 stację za wcześnie. Wsiadamy dalej. Przesiadamy się. Jest bardzo ciasno, śmiesznie. Słupy. Jedziemy w kierunku stacji Dakhwa, Jongno i wysiadamy na stacji Gupabal. Bodajże tak się chyba nazywa. I po skończonej robocie trzeba wziąć depozyt. 500, czyli jakiś tam złoty. Złotówka, 500. To jest złotówka. Jesteśmy wewnątrz sklepu GS i ja sobie chyba wezmę kafe latte, vanilla latte. Nie, zobaczymy, coś z tego. 1900, czyli w okolicach 5 zł. I jak w każdym sklepie w Azji, cały regał zupek azjatyckich, chińskich. A Kasia? Honey?
stanowisko. Tutaj jest samoobsługa, tak samo jest wszędzie ten taki czajnik, cały czas z Samowar. Samowar 92, no taki duży czajnik. Samowar to ruski bardziej. I tutaj Kasia sobie robi herbatkę, tą, którą pokazywałem, a tak jak w przeciwieństwie do 7-Eleven, nawet tutaj tak samo działa to w 7-Eleven tutaj, w przeciwieństwie do 7-Eleven w Tajlandii, gdzie wszystko sami obsługiwali ci sprzedawcy, to tutaj jest samo obsługa i słusznie. To jest na pewno woda? Tak, a może to jest czasami w takich jest też bulion. Czasami Byleby tak. kawa to nie była. Byle kawa. Jesteśmy teraz dużo dalej, dużo bardziej oddaleni od centrum, jak jesteśmy w naszej dzielnicy, bo tam mieliśmy gdzieś 30 minut jazdy, no ale tak okrężnie, czyli powiedzmy w linii prostej to byłoby 20 minut do centrum, a tutaj jechaliśmy od centrum 30 minut i to tak cały czas w jednym kierunku. No i takie bloki, śmiejemy się, że trochę polskie. Taka miła odmiana, bo Pruszków mi to przypomina, tylko dużo pruszków? czystszy. Dużo czystszy pruszków. A widzisz, zawsze staramy się jakichś takich porównań szukać i zawsze jakieś znajdujemy. Albo też mieliśmy jakąś taką zabawę, że szukaliśmy po ludziach, po twarzach, kogo nam przypominały tutaj Zapomniaj. Pamiętam, ale najbardziej co nam przypominało, to jak utknęliśmy w Barnaule na Syberii No. i tam był taki fragment, co wyglądał dokładnie jak Halebanacha, jak przystanek Halebanacha. Tam Halebanacha? jechał tramwaj, Okej. A, okej. tam jechał tramwaj, były takie bloki, takie właśnie jak te na Halebanachach, z takiej płyty szarej, tylko one jeszcze taki mural miały. I wrzuciłam to kiedyś na Instagrama, właśnie z taką I ktoś to informacją, potwierdził. że mi to przypomina Halebanacha i też dostałam jakieś tam odpowiedzi od obserwujących, że faktycznie to wygląda jak Halebanacha. No, więc zawsze tutaj staramy się odnajdywać jakieś podobieństwa, taka zabawa w terenie. Tu się zatrudnię. Little Mozart. Mozart, no ale Mozarta nie lubię, wolę Bacha, trochę starsze. Fun and joy. Z Mozarta nie będę grał, zbyt monotonna harmonia. Ale dobra, nie wchodźmy w szczegóły. Słynne parasole. Parasol, czyli coś przeciwko słońcu. Parasol. I tak tutaj oni to wykorzystują. Głównie. Deszcz też, ale słońce też tak samo. Słuchajcie, jeśli chodzi o auto osobowe, tutaj też jeszcze taka wstawka moja. Tak naprawdę w każdym kraju, gdzie byliśmy, czy to była Mongolia, Kirgistan, czy Tajlandia, no może w Laosie trochę mniej i w Kirgistanie może przesadziłem, ale ogółem w tych krajach, gdzie byliśmy dłużej, wszędzie można było znaleźć BMW, wszędzie można było znaleźć także Volkswageny, takie jak tu widzicie, jakieś chyba elektryczne, ja nie znam tych nowych modeli, i tak samo można było znaleźć Volvo. W Tajlandii było sporo Volvo, przede wszystkim bliżej Bangkoku, ale było sporo i tak samo tutaj Volvo można spotkać. Mercedesy, no to też te nowsze jak najbardziej, bo w Tajlandii było dużo Mercedesów starych też, natomiast tutaj starych Mercedesów, ta klasa E stara, te okulary, te beczki, czy jak się nazywały, te stare, nie ma ich tutaj, więc te Mercedesy są, ogółem wszystkie auta są tu nowe, rzadko spotkać, przynajmniej w stolicy, spotkać jakieś starsze auta, więc tutaj w Tajlandii są tylko, w Korei są tylko nowe auta. W Tajlandii był większa rozpiętość, ale zarówno i w tym kraju, i w Tajlandii, i w Korei BMW, Volvo, Volkswageny można spotkać. I tu też można spotkać, może nie aż tak dużo, jeśli chodzi o europejskie, Renault można spotkać, tak jak mówiłem, te Mastery, ale też inne auta, czy jeszcze jakieś inne europejskie. W Tajlandii można było jeszcze spotkać bardzo rzadko, ale jakieś Peugeoty, Citroeny, ale to było bardzo rzadko, jakieś pojedyncze sztuki. Tutaj nie widzę takich aut, jeszcze teraz. A tutaj widzę, o kurczę, Citroena widzę. Pierwszy raz Citroena widzę tam za tym Hyundaiem. Już wiem, to jest H350, nie H1. Jest Citroen, więc Citroeny Francuzy też można spotkać, ale to już bardzo rzadko. No, więc taka tutaj wstawka. Więc jeśli ktoś by chciał jechać samochodem w tę stronę, no to oprócz koreańskich, japońskich samochodów BMW, Volvo, Mercedes bez problemu tutaj dadzą radę, części są dostępne. Tak, i tutaj właśnie ten Hyundai H350, a za nim Citroen, rzadkość. Zaczyna się przestrzeń. Już nie mogę się doczekać, jak pojedziemy
jakieś odludne miejsce, mimo że Seul mi się bardzo podoba, ale busem tutaj słabizna. Chociaż w tej okolicy spoko, ale ogółem tam, gdzie chcemy zwiedzać, no to myślę, że byłoby kiepsko. I szkoda nerwów tutaj na znajdywanie miejsc i jeszcze płacenie za to, bo jest dosyć drogo, ale żeby pojechać tak trochę na odludzie, już nie mogę się doczekać, ale to już w lipcu. Idziemy w dobrą stronę, ewidentnie. Tu widzimy parking, zatem tu gdzieś będzie wejście. Zapach drewna. A tu toalety? Nie, nie toalety. Zapach świeżego drewna albo malowanego. No więc jesteśmy na obrzeżu Seulu i zaczyna to wyglądać fajnie, w sensie jest przyroda w tle, a nie tylko wieżowce, więc takie klimaty, w których będziemy tutaj chyba najwięcej przesiadywać. Będziemy starać się przynajmniej, aczkolwiek może być ciężko w Seulu. Seul jest dużo mniejszym krajem powierzchnościowo jak Polska, a ludzi jest 50 milionów. Zatem gdzieś tych ludzi trzeba upchać. Poza Seulem, który ma 10 milionów, 40 milionów osób mieszka, z tego wniosek poza Seulem. No ale znajdziemy miejsca. Jeszcze będziemy musieli poszukać jakiejś aplikacji lepsiejszej do parkingów. Może będą jeszcze jakieś polecenia, jak te parkingi znajdywać. Ale tu ładnie. Ale serio, dół przypomina mi jakiś góralski klimat, a góra Azję pełną gębą. Nice to see you. Komponowany w klimat. A tam jest świątynia gdzieś na prawo, w tą stronę co pokazuje. Możemy iść sobie do świątyni teraz. No, jest naprawdę ciepło. Pot leje się nam, więc od 2 dni zaczyna być bardziej odczuwalne ciepło. To, że jesteśmy w hotelu, mamy dużą naprawdę wygodę i cieszymy się, że prawie miesiąc spędzimy w hotelach. No ale później będzie trzeba przejść do busa, gdzie też w ciągu dnia będzie ciepło. No ale w nocy myślę, że nie powinno być aż tak strasznie jak w Tajlandii. Zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli. Ciekawe, tu jakieś parkingi są. Ciekawe, czy tutaj dałoby radę wjechać naszym busem. Jeszcze się rozejrzę. I co jeszcze tutaj chciałem dopowiedzieć, że serio rozmyślam nad kupnem generatora prądu. Już znalazłem parę modeli, które mnie interesują i podpowiedzcie mi, bo szczerze mówiąc tutaj nie wiem do końca jak one działają, w sensie chodzi mi o pobór paliwa, ponieważ znalazłem taki jeden, który ma mocy 2500 watów, 2,5 kW i ma zbiornik paliwa 5 litrów, więc dosyć duży w porównaniu do tego, co inne mają, 2,5 na przykład litra. Powiedzcie mi, czy szczerze mówiąc, jak będę zużywał mało prądu w danym momencie, czyli zamiast 2000 W powiedzmy będę zużywał 300-400 W, czy one będą zużywać odpowiednio mniej paliwa? Bo zależy nam na generatorze, który nie będzie nam dawał 2000 W, tylko ładowanie akumulatora to jest 20-25, no powiedzmy 300 W i laptopy 200 W powiedzmy, czyli gdzieś 400-500 W. Czyli jeśli będę zużywał 500 W, to będzie to dawało 4 razy dłuższe chodzenie generatora, czyli zużycie paliwa 4 razy mniejsze, jak przy 2000 W. Napiszcie mi, ponieważ muszę właśnie podjąć decyzję i znalazłem taki fajny generator firmy, nie wiem, brzmi japońsko, Nagasaki, za 1200 zł i on ma 2,5 kW maksymalnej, ale ma też jakiś tryb Eco, no i pokazywali tutaj, że może chodzić 8 godzin przy 800 W, więc teoretycznie przy 400 W powinien chodzić 16 godzin, ale czy to tak działa, czy wyprowadźcie mnie z błędu, a my idziemy dalej. Przy każdym parkingu szlabany, cenniki i pokazuję tutaj taki parking na 24 godziny. Sam nocny też jest taryfa, nie, 24 godziny 55 tysięcy, czyli 55 tysięcy, żeby nie skłamać, o matko, to dużo jest. 55 tysięcy to jest 70 zł gdzieś, 70 zł. Więc na takim obrzeżu
dzienny parking 70 zł. To co będzie? Przy atrakcji chyba, nie? Przy atrakcji, no powiedzmy za 50 zł dałoby radę znaleźć. No tak jak tanie jak hotel. Jakie 55 tysięcy bonów? No, To jest 145 zł. 145? Tak. Bo 270, tak, 130, matko. Masakra. No to będziemy poza Seulem na pewno, bo w tej cenie to mamy prawie hotel. Więcej zieleni równa się minimalnie niższa temperatura. Będziemy takich miejsc szukać razem z naszym globusem, który no już Wietnam na pewno powoli mija i pewnie powoli do Chin się zbliża. To okazało się, że jesteśmy w jakimś parku narodowym. Już tu z psem nie można wejść teoretycznie. Praktycznie to nie wiemy. Woda sobie fajnie spływa obok nas. A w dole górska woda. Tu szukamy świątyni. Gdzieś tu powinna być, chyba na prawo. Ze strzechy, dach. Przed wejściem do toalet informacja o zdjęciu butów i możliwość skorzystania chyba z tutejszych klapków. Szukamy świątyni, już chyba niedaleko. Ze złych informacji jest to, że jest naprawdę gorąco. Jestem cały zmoczony, po prostu masakra. Czujemy z powrotem po 2 tygodniach, po 1,5 tygodnia Tajlandii. I w Korei mają meleksy. Tutaj mniszki, nie wiemy szczerze mówiąc. No i tutaj mamy biskupin. No dobra, biskupin był z drewna, a nie ze strzechy. Ale śmiesznie, ciekawe co to za budynek. O, tutaj piękne miejsce do kamperowania. Tu moglibyśmy wjechać i parę dni pobyć. Mimo że ta świątynia tutaj nie powaliła mnie jakoś, myślałem, że będzie jakaś taka jedna centralna, ale ma to taki styl, tak co u Kasi mówiliśmy na telefon, na Instagram, że ma to taki styl, jest to poukładane, jest to drewno, które fajnie się wkomponowuje, nie jest to tak jak w Tajlandii w górę, wszystko złote, srebrne, białe, jest to fajnie tutaj wkomponowane, jeszcze natura obok. No zdecydowanie nam chyba ten styl się bardziej podoba niż ten, który był w Tajlandii, aczkolwiek sama ta budowla, fajne otoczenie, fajne, że tutaj las rośnie i te sosny, fajnie to wszystko tutaj się komponuje, natomiast sama świątynia, kompleks świątyń tak naprawdę mniejszych nie zrobi większego wrażenia, ale tutaj medytujemy, odpoczywamy, łączymy się z naturą. Zobaczcie jak antena z masztami bodajże GSM do 5G jak wkomponowana, że praktycznie nie widać tego. A wyobraźcie sobie w metrze, cały czas jak jechaliśmy 5 kresek w metrze, cały czas nie było, z tego co pamiętam, jak patrząc na telefon, nie było ani raz mniej jak 5 kresek. Po szybkim postoju w sklepie Nice to See You, odpowiedniku GS25, przeszliśmy dalej i zobaczcie, też taka ładna
Aleja Gwiazd. No ale tak jak tutaj podejrzewałem, te domki są w miarę nowe. 2019 rok najprawdopodobniej. Zatem fajnie, że w takim stylu cały czas są domki budowane. I wygląda to mega. Kurczę, ale fajnie mogą mieszkać w czymś takim, co? No. Zobaczcie, niektóre te daszki są aż zakrzywione, tak jak tutaj. To jest zakrzywione, żeby woda spływała. Zapewne. Zobaczcie, w budowie świeżynka. Zapach drewna w pełni. A dochodzimy do skraju. Właśnie rozmawialiśmy z Darkiem o filmie Nigdy w życiu, gdzie Judyta po tym, jak ją mąż zostawia, zabiera jej mieszkanie, kupuje taką działkę kupuje działkę gdzieś tam poza Warszawą, która jej się bardzo podoba, która jej się w ogóle śniła i tam sobie stawia taki góralski domek. No i zawsze mi się ten jej dom podobał. Właśnie był taki z drewna, z duszą pachnący. Fajnie. I tutaj ten zapach jest wszędzie. Ta chyba najładniejsza. Seja. A zobaczcie tutaj kukurydzy. Kukurydza. Cebulia. Tam jakieś chyba bakłażany, ostre papryczki. To nie wiem co to jest, ale wszystko w jednym. Fajnie. A tu chyba mamy kamper. A ogrzewanie mają chyba na gaz. Tak chyba wygląda rurka od wyjścia gazu. Już niedługo będziemy się gdzieś ustawiać na jakimś fajnym parkingu w górach i łazić po górkach. Już niedługo wszystko na kanale Globu sami. A za parę dni założymy takie stroje jak te panie. Znaczy Kasia założy, ja to założę męski odpowiednik. A tuż obok tej wioski Hanok zabudowa cegiełkowa. Więc wszystko ze sobą skomponowane jak na załączonym obrazku. I właśnie Kasia powiedziała, że tutaj tradycyjne połączenie z nowoczesnością, a my musimy kiedyś mieć coś pomiędzy. No a ja mówię, tu jest ulica pomiędzy, więc no my śpimy na ulicy w samochodzie, więc idealne pomiędzy połączenie. A obok tej wioski muzeum tego stylu, tak nazwijmy, tej zabudowy zapewne. My zobaczymy jakie są ceny tutaj w tej kawiarni, może jakiś ładny widok zobaczymy, no ale jeśli będzie cena jakaś zaporowa, że herbata za 30 zł, to pewnie nie wejdziemy. To ceny są nie aż tak bardzo zaporowe, więc idziemy. Już tutaj Kasia mówi, że ładnie jest. Są windy, ale przejdziemy się. Tak, żeby można było gotówką płacić. No dobra, to się kartą zapłaci w razie czego. Kartą zapłacimy. Warto było. Super. Tu mamy deserek czekoladowy. Herbata z mlekiem. Tea latte. No i tutaj jeszcze w cenie wziąłem winko i jest Kasia, a za nią takie oto widoki. Jeszcze wyszliśmy na zewnątrz. Tak to się prezentuje. Tu byliśmy na kawce, herbatce, winku. A to jeszcze taka altanka, jakaś impreza zewnętrzna była.